Jest wczesny poranek, tuż po godzinie 4, 7 lipca. Wrocław jeszcze śpi, a my wsiedliśmy na rowery i ruszamy w stronę dworca kolejowego. To początek naszej kolejnej wyprawy, tym razem szlakiem Via Claudia Augusta. Na miejsce startu dotrzemy dopiero wieczorem, bo przed nami prawie 12 godzin podróży pociągami z przesiadkami w Pardubicach, w Cheb i w Norymberdze. Naszym celem jest Donauwörth, miasto, w którym zaczyna się historyczny szlak, a dla nas przygoda, o której postaramy się opowiedzieć krok po kroku. Co? Ktoś tam siedzi? Jesteśmy już w Norymberdze, wsiadamy do ostatniego pociągu, który ma nas zawieźć do Donauwörth. Na peronie sporo podróżnych, a skład nie wygląda na zbyt długi. Zastanawiamy się, czy dla nas i dla naszych rowerów wystarczy miejsca. Jakoś się zmieściliśmy, co prawda dzięki pomocy konduktorki, która wypędziła tutaj podróżnych, żeby zrobić miejsce na rowery, ale wszystkie rowery się zmieściły, a podróżni chyba też. Jesteśmy już na miejscu w Donauwörth. Jedziemy teraz na kwaterę, a jutro zaczynamy już naszą właściwą wyprawę. Donauwörth wita nas kontrastem. Nad miastem wiszą ciężkie deszczowe chmury, które jednocześnie zachodzące słońce barwi na pomarańczowo i złoto. Widok jest piękny, ale ciemne niebo przypomina, że pogoda na jutrzejszym pierwszym etapie może być kapryśna. Jest 8 lipca 2025 roku. Jesteśmy w miejscowości Donauwörth nad Dunajem i to stąd planujemy rozpocząć naszą tegoroczną wyprawę rowerową szlakiem Via Claudia Augusta. Przed nami blisko 800 km przez Niemcy, Austrię i Włochy. Planujemy pojechać wariantem trasy zwanej Padana, który prowadzi właśnie stąd do miejscowości Ostiglia nad rzeką Pad we Włoszech. Nie wybraliśmy wariantu zwanego Altinate, który za Trydentem skręca w kierunku Wenecji. 2 lata temu jechaliśmy znaczną częścią tamtej trasy, dlatego wybraliśmy ten pierwszy wariant do Ostigli. A przed nami dzisiaj niedługi odcinek do Augsburga. Planujemy przejechać niecałe 50 km, ale to ważny dla nas odcinek, ponieważ po pierwsze otwiera naszą trasę, po drugie pozwala rozgrzać mięśnie i znowu poczuć, że jesteśmy w trasie. A zatem niech droga będzie dla nas łaskawa, a wiatr wieje w plecy. A deszcz nie pada. A deszcz nie pada. Zanim wyjedziemy z Donauwörth, warto rozejrzeć się po mieście. To nie jest duża miejscowość, ale ma swój charakter. Reichenstraße, główna ulica, wygląda trochę jak pomalowane pudełko z zabawkami. Te kolorowe kamienice stoją równo, jakby ktoś je ułożył na wystawę. Miasto zostało zniszczone w czasie wojny, ale odbudowano je z dużą pieczołowitością. Z kolei Riedertor to dawna brama miejska, jedyna zachowana do dzisiaj. Kiedyś była częścią fortyfikacji, które miały chronić miasto, a dzisiaj po prostu prowadzi turystów na starówkę. Początek etapu mieliśmy dość trudny, ponieważ mimo niewielkich rozmiarów miasteczka udało nam się w nim zabłądzić, co pewnie będzie widać dość dobrze na animacji, którą dołączamy na koniec tego filmiku. A tutaj Birkhöfe. Gdyby nie tablica, można by to miejsce spokojnie minąć, myśląc, że to kolejna wiejska łąka, ale to tutaj działa się historia.
Tutaj znajduje się pierwszy zachowany kamień milowy Via Claudia Augusta, postawiony za czasów cesarza Klaudiusza. Dzisiaj oczywiście nie stoi tutaj oryginał, tylko kamień został odtworzony, ale i tak to miejsce jest bardzo symboliczne i symbolicznie wskazuje na początek naszej wyprawy. Tuż za miastem droga jest dobrze oznakowana. Jedziemy z wiatrem, co nas uszczęśliwia. Bylibyśmy jeszcze szczęśliwsi, gdybyśmy jechali asfaltem, ale i tak nie ma na co narzekać. Po drodze mijamy małe miasteczko Mertingen, które nie stara się być atrakcją turystyczną, ale chyba w tym tkwi jego urok. Jest tutaj mimo wszystko wiele śladów historii, na które warto zwrócić uwagę. Jak to już się stało tradycją na naszych wyprawach, na początku zwykle skrapia nas trochę deszcz. Tak jest i tym razem, zaczęło kropić, ale wygląda na to, że to są przelotne opady, więc na razie aż tak bardzo się tym nie martwimy. Natomiast szukamy jakiegoś miejsca do zatrzymania się i przeczekania. Właśnie wjechaliśmy w strefę deszczową, mamy nadzieję, że przejściową, więc naszym celem jest to najbliższe drzewo, pod którym planujemy się schronić na chwilę. Chwilę czekaliśmy i próbujemy ruszać, ponieważ za nami, jak widać, kolejny przelotny deszcz. Po kilkunastu kilometrach jazdy mokrą nawierzchnią wjechaliśmy w strefę, w której chyba dzisiaj nie odnotowano opadów. Jezdnia jest sucha, ale ponieważ pogoda nie zmusiła nas jeszcze do wyjęcia kurtek i spodni przeciwdeszczowych, więc nie jest źle. Na 30 km trasy spotykamy kolejny kamień milowy. Oczywiście również i ten nie jest oryginalny, ale być może w przeszłości stał tu kamień, który wyznaczał trasę, którą podążały legiony rzymskie. Przejeżdżając nad rzeką Lech, za kawałek spotykamy oznakowanie, które wskazuje, że tutaj są miejsca lęgowe różnych ptaków. To oznakowanie pokazuje, kiedy które ptaki wysiadują jaja. Wokoło słychać mnóstwo ptaków, ale my tak cichutko przejeżdżamy, tylko obserwujemy i żeby nie przeszkadzać, jedziemy dalej. Zbliżamy się powoli do celu naszego dzisiejszego etapu. Wjeżdżamy do Augsburga. Dotarliśmy do Augsburga, jadąc dzisiaj głównie przez pola i senne, spokojne bawarskie wsie. Augsburg to miasto niezwykle ważne, zarówno dla starożytnych Rzymian, jak i dla całej Europy, a właściwie także i świata, o czym mam nadzieję będzie okazja jeszcze dzisiaj powiedzieć. Dlatego na dzisiaj to koniec jazdy, ale chyba nie koniec dzisiejszego odcinka. Jesteśmy przy Maximilianstrasse, głównej ulicy Augsburga. Tu w tych eleganckich budynkach mieszkał Jakob Fugger, jeden z najbogatszych ludzi swoich czasów. Sfinansował m.in. wybór Karola V na cesarza Rzeszy. Udzielał kredytów Habsburgom i, jak mówią złośliwi, potrafił zarobić nawet na cudzym bankructwie. Dzisiaj to spokojne dziedzińce, ale 5 wieków temu było to centrum europejskiej finansjery.
to zupełnie inne miejsce, ponieważ działalność Fuggerów miała też inne zaskakujące oblicza. Oto Fuggerei, najstarsze na świecie osiedle socjalne. Założone zostało przez tego samego Fuggera w 1516 roku i działa do dzisiaj. Żeby tutaj zamieszkać, trzeba być mieszkańcem Augsburga, katolikiem i znajdować się w potrzebie. Czynsz wynosi tyle samo co 5 wieków temu, 1 gulden. W przeliczeniu na dzisiejsze euro to 88 centów. Tyle wynosi czynsz za rok. Do tego trzeba opłacać media. Mieszkania są proste, ale wyposażone we wszystko, co potrzeba. I tak jak wtedy, jest to miejsce dla tych, którzy tego naprawdę potrzebują. Mieszka tu obecnie około 150 osób. W większości są to osoby starsze, samotne, ale można też spotkać rodziny. Do obowiązków mieszkańców Fuggerei należy modlitwa 3 razy dziennie. Za każdym razem trzeba wypowiedzieć raz Ojcze Nasz, raz Zdrowaś Mario i wyznanie wiary. Jednym z najbardziej znanych mieszkańców osiedla Fuggerei był przebywający tam od 1681 roku pradziadek Wolfganga Amadeusza Mozarta, Franz Mozart. Na terenie Fuggerei znajduje się także bunkier z czasów wojny. Idziemy teraz zobaczyć, co znajduje się w podziemiach. Na ekspozycji znajdujemy informację, że bunkier chronił mieszkańców m.in. przed bombardowaniem aliantów, które miało miejsce tutaj 25 i 26 lutego 1944 roku i trwało blisko 9 godzin. Augsburg to jednak przede wszystkim miasto związane z reformacją Marcina Lutra. W tym ratuszu cesarz Karol V przyjął delegację książąt i teologów, którym przewodził Filip Melanchthon, bliski współpracownik reformatora. 25 czerwca 1530 roku przywieźli oni ze sobą tekst, który miał być próbą pokojowego przedstawienia zasad reformacji luterańskiej. Nie udało się przekonać cesarza, ale dokument pozostał. Dziś znamy go jako wyznanie augsburskie, fundament teologii luterańskiej i jeden z najważniejszych tekstów reformacji. W tym budynku mieściła się siedziba legata papieskiego kardynała Kajetana. To on w 1518 roku wezwał tutaj Marcina Lutra, aby skłonić go do odwołania 95 tez. Rozmowa była trudna i bezskuteczna. Zakończyła się ucieczką. Luter, obawiając się aresztowania, opuścił nocą miasto dzięki pomocy miejscowych karmelitów. Augsburg był też sceną trudnych kompromisów. W 1555 roku podpisano tu pokój religijny. Od tego momentu to, w co wierzy poddany, miało zależeć od decyzji jego władcy. Formuła była prosta: cuius regio, eius religio, czyli czyj kraj, tego religia. Tak się złożyło, że trafiliśmy na coroczną procesję, która odbywa się ku czci świętego Bonifacego, katolickiego patrona Bawarii. To wydarzenie przyciąga sporo wiernych, w tym duchowieństwo, i jest ciekawą tradycją w tym mieście. Co ciekawe, w procesji widzimy samych mężczyzn, ani jednej kobiety. Kobiety są tylko w orkiestrze.